Matbox to jeden z tych akcesoriów do filmowania, który najszybciej może się zwrócić, bo ma nie tylko wpływ na to, jak wyglądają nasze filmy, ale także na to, jak jesteśmy postrzegani jako filmowcy. Bo z Matboxem wyglądamy jak filmowiec, a nie jak fotograf, nawet jeżeli do nagrywania filmów używamy aparatów bezlusterkowych. Ja nazywam się Hubert Multana i witam Cię na moim kanale, gdzie opowiadam o sprzęcie do filmowania i fotografii. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Matbox, który widzicie w tej recenzji, został mi podesłany na testy przez firmę KNF Concept i tak się składa, że zostanie on u mnie później na własność. Muszę tutaj jednak dodać, że firma KNF Concept nie wysłała mi tego produktu w ciemno z prośbą o recenzję, tylko wprost zapytali mnie, co dokładnie z ich oferty chciałbym przetestować. A tak się składa, że troszeczkę byłem na kupnie tego Matboxa, bo ma on jedną unikalną cechę, która wyróżnia go od produktów konkurencji. Ta część recenzji będzie dla tych, którzy są troszeczkę mniej obeznani w tematyce filmowej, no bo czym tak naprawdę jest Matbox? Jest to taka bardziej rozbudowana osłona przeciwsłoneczna, którą fotografowie nakręcają na obiektyw. Ma ona za zadanie blokować niechciane promienie słoneczne, które mogłyby wpadać na soczewkę. O ile zazwyczaj podczas filmowania, ale także podczas fotografii chcemy mieć dużo światła, to jednak to światło wpadające z boku albo od góry jest niepożądane. Skutek tego jest taki, że powstają nam flary, a sam obrazek robi się wyblakły. Jest to spowodowane tym, że wpadające promienie słoneczne na soczewkę powodują nam spadek kontrastu na obrazku. Oczywiście możemy to potem ratować w postprodukcji, ale każdy, kto już troszeczkę siedzi w tej branży, doskonale wie, że zdecydowanie lepiej poświęcić kilka chwil i mieć dobre nagranie, niż później spędzać całe wieczory na naprawianiu błędów w montażu. Jeżeli chodzi o blokowanie niechcianych promieni słonecznych, to ten Matbox spełnia swoją rolę w 100%. Nie mam tutaj tak naprawdę zbyt wiele do dodania. Różnica w kontraście jest olbrzymia i widoczna gołym okiem. Wszystkie kadry, które widzicie na ekranie, zostały nagrane w tych samych warunkach oświetleniowych. Różni je tylko kilka sekund potrzebne na opuszczenie klapki Matboxa, która powstrzymywała właśnie wpadające promienie słoneczne. Zostały one wywołane dokładnie w ten sam sposób i to, co jedynie je różni, to to, że jedno ujęcie jest Matboxem, a drugie bez niego. Oprócz blokowania promieni słonecznych, Matbox umożliwia nam także stosowanie filtrów prostokątnych. Mogą to być zarówno filtry efektowe, takie jak na przykład zmiękczający obrazek filtr typu Black Mist, ale mogą to być również filtry umożliwiające nam ściemnienie obrazka, czyli filtry szare. W przeciwieństwie do kołowych filtrów szarych, które nakręcamy na obiektyw i mamy płynną możliwość regulacji efektu przyciemnienia, tutaj każdy filtr ma swoją jedną gradację ustawioną na sztywno. W zestawie z tym Matboxem otrzymałem dwa filtry prostokątne szare, jeden o mocy ND4, a drugi o mocy ND32. Mają one jednocześnie i wady, i zalety. Jeżeli chodzi o zalety, to mowa tutaj przede wszystkim o dużo wyższej jakości optycznej niż ta, która oferowana jest przez filtry o zmiennej charakterystyce. W porównaniu do filtrów zmiennych mamy tutaj o wiele mniejsze zafarby, co przekłada się na to, że obrazek jest o wiele bardziej naturalny. Filtry zmienne mają tendencję do zafarbów, najczęściej uciekają one lekko w zieleń albo w czerwień. W przypadku filtrów prostokątnych jest to zdecydowanie mniej widoczne i tak naprawdę zaryzykowałbym stwierdzenie, że dla mnie gołym okiem te zafarby są niedostrzegalne. Tak się jednak składa, że około 2 lata temu również od firmy KNF Concept dostałem na testy zmienny filtr szary nakręcany na obiektyw i mimo tego, że posiada on lekki zafarb, to mi to tak naprawdę nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu i używam tego filtra z powodzeniem do dziś. Jeżeli chcielibyście się o tym dowiedzieć coś więcej, to zapraszam Was do dedykowanej recenzji na ten temat, wyświetlę Wam do niej link na ekranie. Przyznam szczerze, mimo drobnych wad, no tak jak powiedziałem, używam tego filtra do dziś, nie odczuwałem potrzeby do zmiany go na coś lepszego. Oczywiście odwzorowanie kolorów to ważna rzecz, ale nie dajemy się zwariować. Poza tym, że filtry prostokątne mocowanie na Matboxach dostarczają nam lepszy jakościowo obrazek, to mają jeszcze one jedną kluczową cechę, która ma bezpośredni wpływ na to, ile zarabiamy na naszych filmach. I choć mówię to pół żartem, pół serio, to z tak zamocowanym filtrem wyglądacie o wiele bardziej profesjonalnie, o wiele bardziej jak filmowiec, nawet jeżeli mocujecie go na aparacie bezlusterkowym, bo wizualnie zamienia go on w kamerę. Możecie się śmiać, ale uwierzcie mi, zrealizowałem już troszeczkę komercyjnych materiałów z różnymi klientami, z jednymi bardziej obeznanymi w tematyce filmowej, z innymi troszeczkę mniej. I gdy przychodzę na takie zlecenie z aparatem fotograficznym, czym oczywiście można nagrać fajny materiał, to bardzo często zdarzało się słyszeć takie: a czy mógłbyś jeszcze nam przy okazji zrobić kilka fotek?
Oczywiście najlepiej za darmo. Albo trafiają się jakieś takie komentarze: o, podobnym aparatem robiliśmy zdjęcia na wakacje. Generalnie w takiej sytuacji nie stawiacie się w zbyt dobrym świetle i nie wygląda to zbyt profesjonalnie, a naprawdę bardzo łatwo można tego uniknąć. Taki matbox naprawdę bardzo dużo zmienia, bo nie jest to akcesorium, którego używają fotografowie do robienia zdjęć, przez co nie jest to coś, do czego przeciętny statystyczny człowiek jest przyzwyczajony. Po zamocowaniu tej osłony następuje zmiana wizualna i objętościowa. Nasz sprzęt automatycznie robi się większy i wygląda bardziej profesjonalnie. Nawet jeżeli wydaje Ci się to śmieszne i totalnie bez znaczenia, bo tak naprawdę liczy się końcowy obrazek, to uwierz mi, siła podświadomości w ludziach jest naprawdę bardzo duża i nawet gdy widzą Was albo próbują Was polecić, to może to mieć znaczenie i będzie to na Waszą korzyść. Nie ukrywam, zrobiłem sporo materiałów dla zewnętrznej agencji i ja osobiście czułem się troszeczkę nieswojo, gdy byłem na planie, gdzie jednocześnie był jeszcze fotograf i tak naprawdę obydwoje wyglądaliśmy tak samo. O ile możliwość zamocowania filtra prostokątnego oraz ochrona przed niechcianymi promieniami słonecznymi to raczej takie dwie typowe funkcje matboxów, to jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia go od produktów konkurencji. To, co skutecznie przez długi czas zniechęcało mnie do kupna matboxów konkurencji, to, że umożliwiały one stosowanie filtrów prostokątnych, ale nie umożliwiały one jednocześnie stosowanie zmiennego filtra szarego nakręcanego na obiektyw. Tak jak wspomniałem we wcześniejszej części tej recenzji, posiadam taki filtr i mimo tego, że filtry prostokątne oferują o wiele lepszą jakość obrazu, to jednak są zdecydowanie mniej wygodne w użytkowaniu. Może to być dla niektórych zaskoczeniem i nie każdy musi się z tym zgodzić, ale osobiście dla mnie możliwość bardzo szybkiej zmiany stopnia przyciemnienia jest naprawdę kluczowa. Nie ukrywam, kręcąc swoje materiały na YouTube, ale także niektóre zlecenia komercyjne, bardzo dużą wagę odgrywa czas. Niestety zamiany filtrów na te o innej mocy zajmują troszeczkę czasu, bo najczęściej wiąże się to z tym, że musimy taki filtr demontować, odłożyć go do plecaka, wyjąć z plecaka następny, zamontować itd. O ile sama zmiana matboxa na inny obiektyw nie zajmuje zbyt dużo czasu, to już niestety żonglowanie filtrami tak. Gdy realizuję materiał bez pośpiechu, albo gdy realizowany jest materiał, gdzie naprawdę możemy sobie pozwolić na wolniejszą realizację kosztem tego, żeby obrazek był lepszy, to oczywiście korzystam wtedy z filtrów prostokątnych, ale chciałbym mieć możliwość wyboru, czy zależy mi bardziej na jakości obrazka i korzystam z filtrów prostokątnych, czy też bardziej zależy mi na elastyczności, wygodzie i szybkości działania i wtedy chciałbym skorzystać z filtra okrągłego nakręcanego na obiektyw. Niezależnie od tego, którą opcję aktualnie wybierałem, zależało mi na tym, żeby po prostu móc korzystać z matboxa w obu typach tych sytuacji. Bo o ile różnica w stosowaniu filtrów okrągłych czy prostokątnych jest dla mnie stosunkowo niewielka i ten zafarb można poprawić w postprodukcji, to już różnica w kontrakcie jest naprawdę bardzo duża i tutaj stosowanie matboxa jest zdecydowaną korzyścią. Na sam koniec powiem Wam co nieco o całym tym zestawie, jaki otrzymałem. W eleganckim czarnym kartonie znajdziemy w środku usztywniony futerał, w którym możemy spokojnie transportować cały nasz zestaw. W środku czeka na nas oczywiście matbox, 2 filtry prostokątne o mocy ND4 i ND32 oraz 5 pierścieni redukcyjnych umożliwiających nałożenie matboxa na obiektyw. W zestawie jest mocowanie na obiektywy od 67 mm, potem mamy 72 mm, 77 mm, 82 mm i na końcu 95 mm. Jeżeli używacie więcej niż jednego obiektywu, a zwłaszcza więcej niż jednego obiektywu o takich samej wartości milimetrów, to polecam Wam dokupić sobie osobno więcej pierścieni redukcyjnych, abyście nie musieli go przekręcać przy każdej zmianie obiektywu, tylko mieli je nakręcone już bezpośrednio na obiektyw i przekładali samą obudowę. Jeżeli na obiektywie mamy już pierścień z końcową średnicą 95 mm, to tak naprawdę nałożenie matboxa odbywa się poprzez poluzowanie jednego pokrętła i przyłożenie obudowy. Mamy także do dyspozycji drugie pokrętło, którym możemy regulować siłę, z jaką nasza klapka będzie trzymała się w miejscu. Tak jak już wspominałem, w matboxie możemy umieścić zarówno filtr zmienny nakręcany, jak i 2 filtry prostokątne. I tutaj nie ma większego znaczenia,
znaczenia, czy będzie to kombinacja filtra szarego i filtra efektowego, czy też połączona moc dwóch różnych filtrów szarych. Jeżeli potrzebujecie uzyskać ekstremalne przyciemnienie, to możecie oczywiście połączyć ze sobą nakręcany filtr szary oraz dwa prostokątne filtry szare. Wtedy jednak trzeba się liczyć z tym, że tracimy możliwość regulacji wartości na filtrze szarym, jeżeli przykryjemy go filtrami prostokątnymi. Podsumowując, Mattebox od K&F Concept jest dla mnie produktem bez wad. Idealnie sprawdza się zarówno w kontekście tego, że blokuje nam nieściane promienie słoneczne, jak i możemy przy jego pomocy stosować dwa rodzaje filtrów. Z jednej strony poprawił on jakość moich filmów, z drugiej strony poprawił moje samopoczucie, bo po prostu czuję się lepiej używając takiego zestawu. Jakoś tak mam, że tym sprzętem naprawdę fajnie mi się pracuje i sam jego widok sprawia, że mam ochotę sięgnąć po aparat i po prostu zacząć coś z tym robić. Unikalna cecha tego zestawu, czyli możliwość stosowania zarówno filtrów prostokątnych, jak i filtra kołowego, jest czymś, co wyróżnia go na tle konkurencji. Jest to dokładnie taki produkt, jakiego potrzebowałem i od momentu, gdy go dostałem, zajmuje on stałe miejsce w moim plecaku i jest używany przy realizacji wszystkich materiałów.